Powiedzcie mi szczerze, czy to wygląda jak miasto? Bo ja czasem sama nie wierzę, że to nadal Perth. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Idziemy na spacer. Zaraz zobaczycie. Cześć, tu Basia z kanału Życie bez scenariusza. Dzisiaj pokażę Wam jedno z takich miejsc w Australii, gdzie człowiek zapomina, że mieszka w mieście. Jesteśmy w Victoria Gardens. Piękne miejsce. Musiałam pokazać to mojemu bratu. Lubię to miejsce. Jest to w centrum Perth. To właśnie lubię w życiu tutaj. Natura jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Victoria Garden to taki park nad rzeką, gdzie ludzie przychodzą, odpoczywają, biegają albo po prostu przechodzą, aby posiedzieć. To jest pierwszy park, do którego mnie zaproszono właśnie w szkole. W szkole, jak byłam na widzie studenckiej. To było moje pierwsze barbecue w tym miejscu. Chodźcie ze mną, zobaczycie razem z moim bratem, jak to wszystko wygląda. Powiem Wam już teraz, nagrywając ten materiał, rozmawiałam z bratem, powiedział, że architektura, oprawa tego miejsca jest po prostu przepiękna. Nie ma hałasu, nie ma tłumów, tylko natura i spokój. Victoria Gardens to taki park nad rzeką, gdzie ludzie przechodzą, tak jak mówiłam wcześniej. Pamiętajcie, że w Polsce parki też są piękne, ale tutaj przestrzeń jest ogromna. I tu po lewej stronie mamy restaurację, po prawej, a pomiędzy jest rzeka i most, któremu możemy przejść w obydwie strony. A to jest mój braciszek, który zachwycał się właśnie tym miejscem. Śmiałam się tutaj do niego, że idź powoli, bo się wywrócę. No, ale naprawdę warto. Ta zieleń, to wszystko, co tam jest pokazane, co tam rośnie, to naprawdę dla osób z Polski jest to egzotyczne. Dla mnie już troszeczkę oczy się przyzwyczaiły do tych widoków i nie robią już takiego dużego wrażenia, chociaż twierdzę, że dalej są pięknym miejscem na właśnie spotkania, odpoczynek czy spacer. Tu często widzi się ludzi z kawą, z psami, rodziny na piknikach. My jesteśmy w środku tygodnia, więc Australijczycy, jak sami widzicie, bardzo korzystają z natury. To jest część stylu ich życia. A my idziemy właśnie pod mostem i tak naprawdę przyznam się Wam, że tą drogą akurat idę pierwszy raz, zawsze żeśmy chodzili górą, a nigdy właśnie tutaj bokiem. I odkryłam jedną rzecz, do której się właśnie zbliżamy. Dla mnie to było coś nowego. Jest to... Zaraz dojdziemy, zaraz Wam powiem, o co chodzi. Zobaczcie, jakie te domy są piękne. Naprzeciwko nas jest Optus Stadion, do którego też się wybierzemy, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku już nie zdążymy, bo film byłby za długi. Ale co mogę powiedzieć o tym miejscu? Z tego, co wyczytałam, to miejsce pochodzi z XIX wieku. Było ono w dużej mierze zaniedbane, dopóki nie zostały przebudowane i zmodernizowane. Stają się centralnym punktem rozwoju. Obecnie stanowi on miłą oazę dla odwiedzających. Sprawdzałam tutaj, czy nie ma meduz, ale nie było. Ostatnio, jak żeśmy byli na spacerze tutaj z mężem, to właśnie były meduzy. A teraz zobaczcie, co odkryłam. Czteroczęściowy mural nad brzegiem rzeki. Przepiękny. Pierwszy raz go widziałam. Jest to naprawdę taka ścieżka marzeń, można powiedzieć. Zobaczcie, co przedstawia.
ciekawy, jest naprawdę ciekawy i niezniszczony, co też mnie bardzo zainspirowało. Zresztą mój brat zresztą też powiedział, że no, w Polsce niekoniecznie by to przetrwało dalej w takiej oprawie. No idziemy dalej, dalej, dalej. Robimy sobie spacerek. No słoneczko już coraz bardziej, coraz wyżej, więc zaczyna nam doskwierać. Ale jak widać, przed nami jest most, który był też od niedawna wybudowany. No i oczywiście stadion. Stadion to jest też punkt, można powiedzieć, na liście odwiedzenia właśnie tego miejsca. To jest też bardzo ciekawe, te skały. No, mnie bardzo zainspirowały te skały. A wiecie, co to jest? To są totemy z granitu. Co one przedstawiają? Na niektórych są opisane historie jakby klanów aborydżeńskich i niektóre pokazują, że które klany z którymi mogły się łączyć. Chodzi tu głównie o małżeństwa, a między innymi właśnie jest tu napisane, które klany nie mogły się po prostu łączyć. Musiały być małżeństwa zawierane w swoim klanie. A mój braciszek przygotowuje się tutaj do zdjęcia, bo bardzo chciał mieć właśnie zdjęcie na tle stadionu właśnie w Perth, który też jest nowy. Przejdziemy do niego, ale myślę, że w następnym odcinku. Opinii mojego brata powiedział, że Australia Zachodnia bardzo mu się podoba. Jest całkowicie inaczej niż w Stanach, całkowicie inaczej w innych krajach, w których on był, ale mimo wszystko jest zróżnicowane, że jest bardzo ładnie zagospodarowane, że wszystko jest przemyślane, jest czysto przede wszystkim. A tutaj są następne te totemy granitowe. Miejsce to jest często rozpoznawane ze względu na swoje znaczenie kulturowe. No właśnie to jest takie miejsce malownicze, widoki na ten stadion, na ten nowy most. Totemy granitowe to 4 granitowe kamienie, właśnie które się tutaj znajdują na brzegu rzeki Swan. I tu właśnie czytam na temat, jakie właściwości mają właśnie te totemy. To jest to, co Wam wcześniej mówiłam. No, miejsce przepiękne, miejsce przepiękne. Jakie znaczenie kulturowe mają te totemy? Uważane jest to za miejsce nadziei i siły dla aborydżenów, a brzeg rzeki bywa nazywany żywą siłą światła słonecznego. Tak jest przetłumaczone. Park charakteryzuje się zadbanymi trawnikami, żeście widzieli na początku, starymi drzewami. No i znajduje się w pobliżu tego mostu, który macie przed sobą, do którego zmierzamy. Zobaczcie, jakie. I co zainteresowało też mojego brata, co Wam mogę powiedzieć, to powiedział, że naprawdę w tych miejscach, które do tej pory zobaczył, to te domy, które są budowane, każdy jest inny, nie jest taki sam, nie jest monotonny, tak jak na przykład w Polsce, że są bloki albo szeregowce. Ja nie mówię, bo na osiedlach, czyli na tych dzielnicach domów też już teraz budują, można powiedzieć, wszystko w jednej architekturze. Natomiast takie miejsca jak to właśnie są pokazane, że budownictwo jest naprawdę inne. I to mu się bardzo podobało, a teraz idziemy ścieżką marzeń w stronę właśnie stadionu i naszego mostu, który się nazywa, nie wiem, czy go dobrze wypowiem, ale się nazywa, już Wam mówię, jak to powiedzieć, żeby to powiedzieć bardzo dobrze.
Nie jest to łatwe. Dojdziemy. Jak dojdziemy w następnym odcinku, to pokażę Wam, jak ten most się nazywa wedle pisowni. Bo wypowiedzieć go to jest po prostu bardzo ciężko. Bardzo długa nazwa. Dajcie znać w komentarzach, lubicie takie spokojne miejsca? Bo tak naprawdę, zobaczcie, nic się tutaj nie dzieje. Nic tu nie ma, po prostu sobie spacerujemy nad pięknym brzegiem. Czy na przykład w Waszych okolicach, bo wiem, że bardzo dużo osób jest też z Australii, którzy mnie oglądają. I czy są takie miejsca, gdzie możecie odpocząć? I co jest też fajne w tym miejscu? Na weekendy, wiadomo, jest tu bardzo tłoczno, bardzo dużo ludzi przyjeżdża odpoczywać, relaksować się, chillować. Ale w tygodniu, powiem Wam, myśmy przyjechali rano, była jakieś godzina 9, 9:30 i powiem Wam, że parkingi były dostępne. Dla Waszej wiadomości oczywiście w tygodniu parkingi są płatne, przez weekend nie. Weekendy są niepłatne, no ale za to są pozajmowane, ciężko dostępne. To tak w ramach ciekawości. Oczywiście po prawej stronie Jim, mój braciszek jest dalej zachwycony Optusem i stwierdził, że nie będziemy jechać autem na drugą stronę, że się po prostu przejdziemy, ale mówię, odcinek, co chodzi o właśnie Optus. Kochani, dziękuję za oglądanie. Dziękuję oczywiście wszystkim za komentarze. Dziękuję oczywiście nowym moim subskrybentom. Witam Was bardzo serdecznie. A jeżeli nie wiecie, kim jestem, to jestem Basia, która mieszka w zachodniej Australii i to, co Wam pokazuję, to wszystko jest właśnie, dotyczy zachodniej Australii, czyli Western Australia. Tak wygląda codzienne życie emigranta, a tym bardziej, jeżeli się ma gości z Polski, chcemy pokazać jak najwięcej, no bo to jest też taka wizytówka, można powiedzieć, Perth. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Buźka, bye.